dzisiejszym odcinku chciałbym pokazać Ci, w jaki sposób wymurowaliśmy jedną ze ścian z pustaka gładkiego, grafitowego. Postaram się pokazać Ci poszczególne etapy prac oraz powiem, o czym należy pamiętać podczas wykonywania takiego ogrodzenia. Zapraszam do oglądania i zachęcam do subskrypcji kanału. Przed przystąpieniem do murowania ściany w pierwszej kolejności przygotowaliśmy sobie fundament i ławę fundamentową. Ława miała dużo większy wymiar niż zazwyczaj, po to, aby przenieść obciążenie całego ogrodzenia. Z fundamentu wypuściliśmy pręty, startery pionowe co 2 metry. Dlaczego nie wypuściliśmy na każdy otwór po 2 pręty, o tym powiem później. Całe ogrodzenie było również dylatowane co 10 metrów. Następnie, gdy fundament już związał, wykonaliśmy izolację poziomą jednoskładnikową. Izolacja taka zapewnia zabezpieczenie przed kapilarnym podciąganiem wody. Po jej wyschnięciu, czyli następnego dnia, przystąpiliśmy do murowania pierwszej warstwy. Pierwszą warstwę wymurowaliśmy na zaprawie murarskiej betonowej. Jak zrobić zaprawę murarską betonową do ogrodzenia, możesz zobaczyć na innym moim filmie. Do łączeń betonowych użyliśmy kleju poliuretanowego w tubce. Łączenia pionowe są niezwykle ważne, nie tylko ze względów wytrzymałościowych, ale estetycznych. Uzupełnienie szczeliny pionowej daje nam pewność, że nie będziemy mieć prześwitów podczas dużego naświetlenia. Gdy już wymurowaliśmy pierwszą warstwę, przystąpiliśmy do murowania kolejnych warstw na ten sam klej, który użyliśmy do łączeń pionowych, pilnując pionów oraz poziomów. Dbaliśmy również o to, aby pustaki były czyste i nie ubrudzić je klejem. Do wyrównania drobnych nierówności używaliśmy szlifierki z tarczą diamentową do zdzierania betonu oraz kilinów do podklinowywania pustaków. Na ostatniej warstwie wykonaliśmy zbrojenie poziome. Do tego celu musieliśmy wyciąć rowki w każdym pustaku znajdującym się na samej górze. Środkową komorę wypełniliśmy pianką montażową po to, aby podczas zalewania beton nie dostał się w te szczeliny. Według zaleceń producenta. Szczelina ta przeznaczona jest prawdopodobnie po to, aby w zimę podczas rozprężania się betonu, który został niewłaściwie przygotowany, rozprężył się właśnie w stronę tej szczeliny, zapobiegając pęknięciu pustaka z przodu. Oczywiście, według mnie, jeśli mamy przygotowaną dobrą mieszankę, taka komora jest zbędna. Następnie, przed zalaniem naszych pustaków przygotowaliśmy sobie odpowiedniej wielkości koryto, po to, aby nie zabrudzić naszego ogrodzenia. Ze względu na dużą ilość pustaków do zalania, zalewanie przeprowadziliśmy przy pomocy pompy do betonu.
Aby wydłużyć jego czas wiązania, nasze ogrodzenie oblaliśmy obficie wodą. Beton, jakim zalaliśmy ogrodzenie, to beton towarowy klasy B25, czyli 25 MPa wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach. Podczas zalewania jeden z nas trzymał koryto, drugi od razu wibrował prętem naszą mieszankę betonową, która wlewała się do pustaków, i wkładał pręty, które mijały się z prętami startowymi, które zostały wpuszczone od samego fundamentu. Zalewanie zajęło nam około 2 godzin. Podczas gdy byśmy chcieli zalewać to samodzielnie przy pomocy mieszalnika, takie zalewanie prawdopodobnie zajęłoby nam około 2-3 dni. Dodatkową zaletą jest to, że beton, który znajduje się w naszych pustakach, jest jednorodny. Na koniec, wcześniej przygotowany przez nas rowek na ostatniej warstwie uzupełniliśmy poziomo 2 prętami. Według mnie takie zbrojenie jest niezwykle ważne w momencie, kiedy murujemy pustak jeden na drugi. Po zalewaniu, na sam koniec, ale tego samego dnia, jeden z nas uzupełnił górę tak, by wyrównać ją na równo do daszków, a drugi wymył dokładnie ogrodzenie myjką ciśnieniową z betonu i z zabrudzeń. Następnego dnia, gdy beton już częściowo związał, przystąpiliśmy do przyszlifowania góry tak, aby powierzchnia była jak najbardziej płaska, i przystąpiliśmy również do przyklejania daszków. Jak według mnie prawidłowo przykleić daszki, możesz zobaczyć na innym moim filmie na kanale. Na sam koniec przystąpiliśmy do impregnacji daszków, po to, aby nie powstawały wykwity wapienne. Impregnację całego ogrodzenia, aby ujednolicić kolor, przeprowadzimy dopiero za jakiś czas.
jeżeli podobał Ci się ten film, zachęcam do subskrypcji mojego kanału oraz pozostawienia łapki w górę. Zachęcam Cię również do obejrzenia innych moich filmów.